Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego tutorialu. Tym razem przedstawię sposób na to, by zaprojektować swój własny styl akapitowy dla każdego nowego tworzonego dokumentu. W ustawieniach w panelu Style akapitowe mamy predefiniowany styl, tak zwany Basic Paragraph, czyli styl podstawowy, mianowicie ustawiony jest z definicji Minion Pro Regular 12:14:4, czyli zastosowano autointerlinię. Autointerlinię, czyli interlinię, którą Adobe predefiniowało w sposób następujący. W zakładce Paragraf możemy sprawdzić justyfikacja, ile wynosi taka autointerlinia. 120%. 120% wielkości kroju pisma. Czyli jeśli my składamy tekst, tak jak tutaj jest powiedziane, stopniem pisma 12 punktów, to 120% tej wielkości jest właśnie 14,4 punkta. My autointerlinię dobieramy bardzo rzadko, raczej musimy się skupić na tym, jaki to jest krój pisma, jak on wygląda na stronie i wtedy dopiero dobierać własną, indywidualną interlinię. Autointerlinia czasem pomocna jest przy oblewaniu grafiki tekstem. Wracając do naszego głównego wątku tutorialu, chciałabym, by mój tekst zastępczy był sformatowany własnym, wybranym przeze mnie krojem, a nie domyślnym. Wybierzmy więc zamiast Minion Pro krój Edita. Bardzo dobrze zaprojektowany krój szeryfowy. Ustawimy odmianę Regular w stopniu pisma 10 punktów i wybierzemy własną interlinię 14-punktową. Następnie wybierzemy wyrównanie. Ja chciałabym, żeby mój tekst od razu był ustawiany jako tekst justowany i by był przyciągnięty do wszystkich linii bazowych, które ustawię sobie w dokumencie. Następnie by miał poprawne dzielenie wyrazów w języku polskim, czyli ustawimy 5, 2, 3, 2 i wyłączymy ostatnią opcję, która pozwala na to, by dzielić ostatni wyraz na stronicy. Nie możemy do tego dopuścić. Ostatni wyraz na stronicy nie może być podzielony. Następnie wybieramy panel Justowanie i tutaj wstawiamy małe zmiany, mianowicie -2,2, 98, 102. Te dane pozwolą na zachowanie właściwych odległości międzyliterowych i międzywyrazowych w składanym, justowanym tekście. I w ten sposób pozbędziemy się żółtego zabarwienia, które daje nam InDesign, chcąc podkreślić błędne wiersze. I klikamy OK. Zobaczmy, jak teraz działa nasz styl akapitowy Basic Paragraph. Ważne jest, by te wszystkie operacje, które pokazałam, przeprowadzać przy zamkniętych wszystkich dokumentach. Wtedy to będzie działało. Gdy mamy otwarte dokumenty, działa to tylko dla otwartego dokumentu. I sprawdźmy teraz, jak działa nasza metoda. Najpierw jednak w edycji, w preferencjach, w siatkach musimy ustawić naszą interlinię 14-punktową. I tak też zróbmy. Ustawimy 14 punktów, klikamy OK. Teraz powołamy nowy dokument. File, New Document. Wybierzmy format zupełnie dowolny. Ja wybrałam swój stworzony dla moich potrzeb projektowych 140 na 210 mm. Jeśli życzymy wprowadzić marginesy, możemy to zrobić na Amaster i wpisać tutaj na przykład po 15 mm z każdej strony, żeby nasza stronica prezentowała się w miarę normalnie, to znaczy, by właśnie miała marginesy. Wielkość tych marginesów oczywiście jest umowna, tylko na potrzeby naszego ćwiczenia. I teraz powołuję ramkę tekstową
w którą spod prawego przycisku myszki wklejam tekst zastępczy i widzę, że wszystkie parametry, które opracowaliśmy, zostały zachowane. Czyli mamy krój edita, regular 10:14 i wszystkie inne parametry, jak dzielenie wyrazów i justowanie, zostały zachowane. Jeszcze dla higieny tekstu możemy wprowadzić wątek i ustawić w optymalnym wyrównaniu marginesów stopień pisma, jakim piszemy tekst, czyli w naszym przypadku 10 punktów, klikam Enter. I w ten sposób każdy tekst zastępczy, który powołamy w naszym dokumencie, będzie miał zdefiniowany przez nas styl. Jeszcze dla pewności włączmy nasze linie bazowe Show Baseline Grid i widzimy, że nasze szare linie bazowe są widoczne i tekst jest o nie oparty, czyli jest do nich przyciągnięty, tak jak mamy to w naszej definicji stylu.